Witam. Ryszard Borowiecki. Apostołem, który reprezentuje znak wagi, to Bartłomiej. Ma jeszcze jedno imię, które czasami też występuje w Pismach Świętych, to Natael. Postać, która zapisała się w kartach historii chyba najbardziej naszej tutaj ojczyzny, dlatego że mamy szczątki jego, ale o tym za chwilę będę mówił, a najważniejszą rzeczą jest to, że Bartłomiej jest utożsamiany razem z Filipem. Był na początku, nie za bardzo chciał się jakby utożsamiać, ale kiedy w Kanie Galilejskiej Chrystus zamienił wino w wodę i zrobił tam jeszcze inne cuda, które zrobiły wrażenie na nim, i uwierzył w to, że jest Synem Boga. I od tej pory nie odstępuje od Niego, od Chrystusa, od Jego Pana i od wiary. Prawdopodobnie około 70 roku zginął. Zginął śmiercią tragiczną. Był ze swoją misją przede wszystkim w Armenii, ale także dotarł do Indii. Także prawdopodobnie był w Egipcie. Tam wszędzie nawracał. Napisał Apokalipsę, lecz z tej księgi zostały tylko szczątki. Ale męczeństwo Bartłomieja jest spisane. Między innymi u nas w Polsce powiat opoczyński ma w herbie właśnie naszego Bartłomieja, świętego Bartłomieja, apostoła. Szczątki jego sprowadzono do Piekar Śląskich. Tam są od niedawna, ale to jest dowód, że na tych naszych ziemiach Bartłomiej zdobył wielki szacunek. Też jest patronem rzemieślników, garbiarzy, ci, którzy produkują siodła, szewców, także krawców, piekarzy, tynkarzy, górników również. To wszystko daje tej postaci ogromną aureolę świętości, ale i także jego cierpienie, które było spowodowane tym, że niósł tą dobrą nowinę. Niósł wiarę w Chrystusa. Przede wszystkim miał bardzo dobre wykształcenie. Był z Galilei, tak jak Chrystus. Był człowiekiem bardzo światłym. To trzeba przyznać. I to, że
Jego życie później było przepełnione wiarą i tym, co nazywamy apostolstwem. Prawdopodobnie nawrócił brata króla Armenii, Poloniusza. Przez Astagesa, króla, został skazany na straszną śmierć. Obrano go ze skóry. Następnie ukrzyżowano. Nie wiemy, czy do góry nogami, czy tak jak Chrystusa. Odcięto głowę. To śmierć męczeńska. Która sprawiła to, że został świętym. Z kolei w kaplicy sykstyńskiej Michał Anioł świętego Bartłomieja umieścił właśnie jak trzyma swoją skórę, a na tej skórze jest autoportret jego. Postać, która dla wszystkich wag powinna być wzorem, jest wzorem. Wtedy, kiedy patrzymy, jak waga cierpi, kiedy ma podjąć decyzję, kiedy wie, że już nie ma tej siły do podjęcia tych działań. Prowadzi tą swoją drogę edukacyjną przez całe swoje życie, ale jednocześnie też jest niezrozumiały. To właśnie tutaj przez tego króla skazany. Jest patronem chorób, przede wszystkim psychicznych i skóry. To właśnie wtedy, kiedy nadchodzą te stany migrenowe, Bartłomiej jest tym, który się opiekuje tymi osobami. I wtedy możemy go prosić o tą pomoc. A ponieważ wiele razy ja osobiście byłem przy wagach, które miały taką migrenę, to wiem, co to znaczy. I prosiłbym, żebyście nie doprowadzali wagi do takiego stanu, kiedy już ją macie w domu, bo dla niej jest to cierpienie, które jest niewyobrażalne. Święty Bartłomiej oddał życie. Jest ono dla nas wzorem. Jeżeli się przyglądamy temu świętemu i pielgrzymujemy w to miejsce do tych piekar śląskich, zwróćmy uwagę na to,
że jest to czas rozważania i znak, który rozpoczyna tą noworoczną drogę, tą drogę naszej psychiki, ponieważ waga jest właśnie tym znakiem, który daje nam ten początek, ten nowy rok. Oczywiście ktoś może tutaj zakwestionować, ale tak jest w wielu innych także religiach. Święty Bartłomiej jest tym, który został zaproszony na to wesele. I tam właśnie ujrzał i uwierzył w Chrystusa. Wcześniej ci, którzy przepowiadali, że przyjdą apostołowie, Jego też wymieniali. I dlatego został przyjęty w to grono, ponieważ odpowiadał temu wzorowi, temu wzorcowi, temu działaniu, które było potrzebne. On uwierzył w Boga, a Bóg go powołał na to miejsce. I tu jest ta równowaga i to pragnienie zrozumienia tego, że jest dla nas wzorem nieocenionym, jeżeli patrzymy z punktu wagi. I dlatego proszę po prostu o chwilę zadumienia się i też modlitwę, jeżeli możecie lub jesteście wagą, bo On jest waszym patronem. I te osoby, które mają ascendent w wadze, tym bardziej powinny skłonić się ku Niemu, ponieważ jest tak aktualny teraz w tym czasie. Do zobaczenia i zapraszam na dalsze historie związane z tą drogą od wojownika do mistyka, z królewską wiedzą, z astrologią, ale przede wszystkim z Bogiem. Do zobaczenia.